No hej, dziś podróże nieoczywiste, część 99. Zapraszamy na film. Wieś Strebicko, do której trafiliśmy, pojawia się po raz pierwszy w dokumentach z 1241 roku. W 1610 odnotowano, iż istniał tam folwark z domem mieszkalnym. W latach 1745 do 1779 właścicielką była Katarzyna Ludwika z Sapiechów-Sapiecha. Jej drugim mężem był Albert Paweł Żywny, z którym miała 2 synów. Katarzyna wystarała się u cesarzowej Marii Teresy o tytuł szlachecki dla męża, który odtąd nazywał się von Lienhoff und Adlerstein. Po jej śmierci majątek trafił w ręce jednego z synów. Wiadomo tylko, że tym synem był kapitan von Lienhoff und Adlerstein. W 1843 roku dobra nabyła rodzina Backelberg, a w 1905 Maria Gabel i później Maria Schade z domu Heintel. W 1930 roku właścicielami była rodzina Linke. W XIX i XX wieku przebudowano go na styl klasycystyczny. Budynek wzniesiono na planie prostokąta. Najpierw wymurowano z cegły, następnie podtynkowano i nakryto wysokim, 4-spadowym dachem, po którym obecnie nie ma śladu. Przy głównym wejściu znajdował się taras ze schodami. Jeden z narożników zakończony był 8-boczną wieżą u podstawy, która na 3. i 4. kondygnacji zmieniła swój kształt na cylindryczny. W 1945 roku do pałacu wkroczyła Armia Czerwona, a w 1946 roku majątek został znacjonalizowany i przejęty przez PGR Cieszków. Wówczas zamieniono go na biura i mieszkania. W 1977 roku wybuchł wielki pożar, który strawił pałac praktycznie w całości. Od tego momentu nikt nie zainteresował się jego odbudową,
dlatego też z roku na rok popadał w coraz większą ruinę. Po drugiej stronie ulicy znajduje się jeden z najciekawszych drewnianych obiektów na Dolnym Śląsku, czyli kościół pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Podziwiamy majestetyczne nagrobki dookoła kościoła. Kościół powstał prawdopodobnie w 1672 roku przy wieży z 1600 roku. Legenda głosi, że w tym miejscu w 997 roku kazanie wygłosił święty Wojciech, biskup i męczennik, który zatrzymał się tu przed tragiczną wyprawą do Prus. Wspinamy się na szczyt Mariańskiej Górki w Kłodzku. Znajduje się tu kapliczka, mały ogród i kilka steli drogi krzyżowej, która zaczynała się u podnóża wzniesienia. Oprócz kapliczki jest tu mały murowany domek z zaślepionymi oknami. Z tym domkiem wiąże się ciekawa historia rozrywkowego pustelnika i jego lekarstwa na grypę, balsamu jerozolimskiego. Pierwszy pustelnik zamieszkał na Mariańskiej Górce w 1846 roku. Nazywał się Johannes Treuter.
Zajmował się produkcją lekarstw z ziół, które sam uprawiał lub nabywał u kłodzkiego aptekarza Ambrosiusa. Wkrótce jeden ze specyfików Treutera, lekarstwo na grypę, nazywane później balsamem jerozolińskim, cieszyło się szczególnym zainteresowaniem. Do tego stopnia, że zamiast aplikować go w kropelkach, zaczęto aplikować w kieliszku do likieru, bo procentów miał sporo. Po przykrym incydencie z aptekarzem Ambrosiusem, który zeznawał przeciwko niemu w sprawie o produkcję medykamentów bez odpowiednich kwalifikacji, pustelnik zmienił dostawcę ziół. Od tej pory zioła nabywał w aptece pod Murzynkiem u Johannesa Schittnego. Balsam stawał się coraz popularniejszy nie tylko w okolicach Kłodzka. Pustelnik Treuter umarł w wieku 72 lat na pogrypowe powikłania. Wtedy to prawo do balsamu Treutera nabył właściciel apteki pod Murzynkiem. Rodzina Schittni rozwinęła produkcję specyfiku pustelnika. Niedługo później, bo już w 1943 roku w zautomatyzowanej fabryce niedaleko Kłodzka balsam rozlewano do 1000-litrowych beczek. Po II wojnie światowej, jak większość mieszkańców tych ziem, rodzina Schittni została wypędzona do Niemiec, jak chcą to nazywać Niemcy, lub dano jej szansę zamieszkania w Niemczech, jak woleli Polacy. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!